Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, noszę was w każdej z moich ran, moje dzieci, aby moja najdroższa krew chroniła was, broniła was i była tarczą, za pomocą której moje dzieci bronią się przed swoim własnym ludzkim ego. Zaprosiłem was do poznania mnie, nie na sposób ludzki, ale do poznania mnie i wejścia we mnie z pomocą mojego Ducha Świętego. W tej chwili żeglujecie po niezwykle wzburzonym morzu, na którym widzę, że łódź każdego człowieka jest na skraju rozbicia. A dzisiejszy człowiek, nawet ten, który jest blisko mnie, zmienił prawdziwą miłość, moją miłość. A czymże jest człowiek bez miłości, tylko pustym bukłakiem? Czym jest człowiek bez miłości, tylko bezwładnym ciałem, które ogranicza duszę i utrzymuje ją w ciągłym ucisku? Mój umiłowany ludu, wciąż nie zrozumieliście mojej miłości, dlatego nieustannie pozwalacie, aby ujawniało się w was ludzkie ego i to właśnie ono powoduje, że łódź każdego z was tonie na tym wzburzonym morzu. Prosiłem was o wiarę, ale widzę tak wielu, którzy mimo, że wprowadzają swoje palce w moje rany, widząc mnie, czując mnie, nie wierzą i nie pozwalają, aby wiara przywiodła ich za moją rękę do poznania, czym jest prawdziwa miłość. Wiara jest siłą mojego ludu, wiara jest drzwiami, które otwierają im większą wiedzę, wiara ułatwia komunię między braćmi i siostrami, wiara ułatwia zrozumienie, wiara jest miłosierdziem, wiara jest nadzieją, wiara zobowiązuje do posłuszeństwa z miłości. W tej chwili moje serce jest w bólu, głęboko zbolone przez tych, których zaprosiłem, aby wprowadzili i zaangażowali się w różne dzieła, aby pomagać i zanosić moje słowo ludzkości, a widzę, jak są ciągle podrzucani przez szatana. Nie wyciągnęli wniosków z lekcji, jakie daje im życie poprzez ich działania i pracę poza moją wolą, a to nieprzyjmowanie każdego potknięcia jako prawdziwej lekcji, jest brane przez szatana, który umieszcza je w osobistej łodzi każdego z moich dzieci, aby te ostatnie ważyły więcej i tonęły w morzu ludzkiego ego. Za bardzo patrzycie na waszego brata i jego wady, a to jest produkt życia w konkurencyjnym społeczeństwie, które nie jest duchowe, ale światowe. Widzę, jak każde z moich dzieci spędza swoje życie, nie rozpoznając mnie w swoich braciach, zapominając, że najcięższe wykroczenie i grzech, jaki popełnia człowiek, jest przeciwko mojemu Duchowi Świętemu. Moje serce krwawi z miłości i krwawi z bólu. Niektórzy zapytają, jak krwawi miłością i bólem. W ten sposób, ponieważ oddałem się z miłości i dla waszego zbawienia, które ciągle odrzucacie, zbawienia, które odrzucacie przez to, że nadal jesteście tak światowi i tak lekceważący, jak ci, którzy nie zbliżają się ze słowami zachęty i miłości do swoich cierpiących bliźnich. Nauka poszła naprzód, dzieci, i dobrze o tym wiecie, nie tylko dla zła, ale i dla waszego dobra, ale w tej chwili źle wykorzystana nauka trzyma ludzkość za nitkę na granicy zerwania, co jest produktem nieświadomości niektórych. Nie jesteście ignorantami, macie narzędzia do ciągłego informowania się poprzez to moje słowo o tym, co się dzieje i co zagraża Ziemi. Słońce przeszło od bycia sprzymierzeńcem człowieka do pokazywania się z całą swoją siłą, na znak, że nie uznaje pracy i działania człowieka, a Ziemia czuje się zagrożona. Mój ukochany ludu, w czym mnie szukacie? Gdzie mnie szukacie? Zapytajcie siebie o to. Miłosierdzie moje jest nieskończone, a wy marnujecie tę chwilę, w której słowem moim wzywam was do całkowitego nawrócenia. Wiecie o tym, co ma nadejść, ale to nie to samo,
dzieci, co wiedzieć, co nadejdzie w chwili, gdy żyjecie tym, co ma nadejść. Jeśli nie jesteście odpowiednio zacementowani na litej skale, nie będziecie mogli stanąć, nie będziecie mogli pozostać mocni i niewzruszeni. Stąd moje naleganie na radykalną zmianę. Nie potrzebuję waszych ofiar, nie potrzebuję, abyście proponowali mi zmianę, żądam od was radykalnej zmiany, gdyż ci, którzy składają ofertę i jej nie spełniają, są pobielonymi grobami. I w tej chwili mój lud musi pozostać mi wierny, aby móc otrzymać niezbędne rozeznanie od Ducha Świętego. Módlcie się, moje dzieci, ziemia będzie wstrząśnięta, moje dzieci będą świadkami silnego trzęsienia ziemi. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za siebie, ponieważ moja waga jest przed każdym z was. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za ziemię północy, pośród zamieszania i zaskoczenia będzie ona biczowana przez tych, którzy jej nie kochają. Mój ludu, każda chwila jest wiekiem przygotowania, każda chwila jest dla was diamentem, każda chwila oznacza formowanie części pszenicy, każda chwila jest chwilą chwil, a obowiązkiem mojego ludu jest wzrastanie w miłości, w mądrości, w wiedzy oraz w poszanowaniu i wypełnianiu 10 przykazań, które powinny być życiem w was. To pokolenie pisze swoją historię krwią niewinnych, którzy mnie kochają, ale jednocześnie wy piszecie swoją historię brakiem miłości i przyjęciem szatana za swojego Boga. Mimo to nie opuszczam was, ale nadal przyprowadzam was i wyjaśniam wam moje słowo, ponieważ nie chcę, aby ktokolwiek z was został zgubiony. Dosyć tego. Puśćcie łachmany, w których chodzicie. Nadal nie jesteście świadomi, nie zdaliście sobie sprawy, że te łachmany samolubstwa, egoizmu, władzy, konfliktu, zazdrości, posiadania, materializmu, te szmaty są tymi, które, jeśli nie oderwiecie się od nich, spowodują, że znajdziecie się wśród tych, którzy podążają za antychrystem. Ten ostatni porusza się szybko za pomocą swoich satelitów, aby usidlić swoich zwolenników. Ze smutkiem muszę wam powiedzieć, że ci, którzy w tej chwili służą antychrystowi, działają, nie śpią jak wy, jak mój lud, nie czekają na prośbę, aby zrealizować to, co wiedzą lub to, do czego się zobowiązali, nie czekają na wezwanie, bo wiedzą, że ten spłodzony przez szatana nie wybacza błędów. A ten Jezus, który jest nieskończonym miłosierdziem i nieustannie wam przebacza, jest odrzucany i wyrzucany. To wy, mój ludu, nieustannie mnie krzyżujecie, przebijacie moje ręce gwoździami głupoty, uporu, braku miłości, niesprawiedliwości, nietolerancji, uchybień w stosunku do miłości, arogancji, uchybień w stosunku do nadziei, a przede wszystkim odmowy wiary i zaufania mojemu słowu. To wy znowu krzyczycie: ukrzyżuj go, to wy powtarzacie historię. Potrzebuję dusz, które są oddane cierpieniu niewypowiedzianemu, aby pozostać wiernym moim prośbom. Moje dzieci, mój ludu, jesteście tak blisko wstrząsu mojego Kościoła, tak blisko wstrząsu ziemi wielkimi trzęsieniami ziemi, których spodziewaliście się w przyszłych czasach, daleko w przyszłości, a jeszcze nie zrozumieliście, że żyjecie w chwili chwil. Moje ciało mistyczne będzie silnie wstrząśnięte i potrzebuje wiary mojego ciała mistycznego, aby trwało mocno w mojej obietnicy i moim słowie, ale do tego musicie być tymi, którzy wypełniają moje przykazania i którzy wypełniają prawo miłości. Mój ludu, jak wiele zwyrodnień nieustannie wychodzi na jaw. Jak wielu jest skażonych cały czas złością i staje się nierozpoznawalnymi w moich oczach, ale nie nierozpoznawalnymi dla szatana. Zrozumcie, dzieci, że kiedy tracicie swój pokój,
Otwieracie drzwi dla szatana, aby użył was jako swoich narzędzi przeciwko waszym braciom i siostrom. Zrozumcie, że ta chwila została zapowiedziana i jest chwilą, w której człowiek przestaje mnie kochać i przyjmuje zło jako swego sprzymierzeńca. Ale mimo to nie odwracam się od mojego wiernego ludu i wiem, że mój wierny lud przyjmie z miłością swoich braci i siostry, aby nikt nie został stracony. Zwracam uwagę na was, na każde słowo, na każde spojrzenie, na każdy krok, który stawiacie, na każdą myśl i żądam, abyście byli wierni sobie, bo ja was znam, ale niektórzy jeszcze nie znają siebie i muszą to przemyśleć. Mój umiłowany ludu, pozostań zjednoczony ze mną, myśl o mnie, uwielbiaj mnie, nieustannie zapraszaj mnie do pracy i działania w Tobie. Potrzebuję, aby mój lud umacniał się w miłości, aby jedność nie była udawana, ale prawdziwa i niemożliwa do przeniknięcia przez zło. Prawdziwa jedność jest murem i taki właśnie, w tej chwili, powinien być mój lud, inaczej nawet wierni mogą upaść. Trzymam was za rękę, nie opuszczam was, ale jako prawdziwa miłość szanuję wolną wolę człowieka. Przyjdźcie do mnie z pokorą i przygotowani, aby pozwolić mi was kształtować. Przebaczam wam wciąż na nowo, ale potrzebuję, abyście uświadomili sobie pilność tej chwili. Kocham cię, błogosławię cię mój ludu, przyjmuję cię, udzielam ci schronienia. Przyjdźcie do mnie, pozostańcie w moim pokoju, Jezus.